parkingu Gronik ruszamy około 4:40. Ruszamy w głąb Doliny Małej Łąki. Szlak wiedzie szeroką, ubitą drogą wzdłuż Małołąckiego potoku. Szybko przechodzimy przez las i po około 40 minutach dochodzimy do Wielkiej Polany Małołąckiej. Jest to długa i płaska łąka, powstała na osadach dawnego jeziora polodowcowego. Ta wciąż wielka, ale jednak cały czas zmniejszająca się polana była przez wieki wielkim pastwiskiem, aż do 1968 roku, kiedy to wykupił ją Tatrzański Park Narodowy. Dzisiaj już próżno szukać śladów po dawnej osadzie pasterskiej, a mieściło się tutaj około 20 szałasów i szop na siano. Przed nami widok na wielką i pośrednią turnię w masywie Małołączniaka, którą lepiej zobaczymy wracając z Giewontu. Cofamy się o parę kroków, aby wejść na czarny szlak ścieżki nad Reglami, która doprowadzi nas na przełęcz w Grzybowcu. Wchodzimy na chwilę w las, aby zaraz wyjść na małą polankę. Z polanki idziemy już lasem do przełęczy. Od teraz trzymamy się czerwonego szlaku. Podchodzimy na wzniesienie Grzybowiec, skąd mamy ładny widok na Czerwone Wierchy i Wielką Turnię. I muchy. Te paskudy towarzyszyły nam przez całe przejście w lesie. Idąc dalej dochodzimy do południowego stoku Małego Giewontu. Idziemy po dużych, ułożonych kamieniach, po prawej mamy widok na Dolinę Małej Łąki. Ten najbardziej charakterystyczny masyw górski jest dobrze widoczny wszystkim wjeżdżającym do Zakopanego od strony Krakowa. Jego popularność rozpowszechniła obecność w wielu wierszach, ale najbardziej znana jest legenda o śpiącym wojsku. Sam masyw Giewontu przypomina śpiącego rycerza, a w jaskiniach Giewontu, a nawet w pisanej skale czy ornaku, czeka uśpione wojsko, które przebudzi się, gdy będą potrzebni, aby przybyć na ratunek Polsce.
Jest jeszcze wcześnie, więc na szlaku częściej można spotkać kozice niż innych turystów. Giewont oprócz Kasprowego Wierchu jest najczęściej odwiedzanym tatrzańskim szczytem. W godzinach popołudniowych, w szczycie sezonu, tworzą się długie kolejki do wejścia na kopułę szczytową. Dochodzimy na Wyżnią Kondracką Przełęcz i stąd już krótka droga na szczyt Wielkiego Giewontu. Samo słowo Giewont jest to nazwa masywu, który składa się z 3 części: Małego, Wielkiego i Długiego Giewontu. Pochodzenie nazwy nie jest jasne. Jedne źródła podają, że pochodzi od niemieckiego Gechwand lub Gachwand, oznaczającego grupę skał bądź stromą skałę. Inne podają, że jak większość tatrzańskich nazw, pochodzi po prostu od nazwiska rodu Giewontów. Wspinamy się na szczyt, z początku dość prostym odcinkiem po nowo ułożonych kamieniach. 22 sierpnia 2019 roku podczas burzy zdarzył się tu najtragiczniejszy wypadek w historii tej góry. Po uderzeniu pioruna zginęły 4 osoby, a 157 było przewiezionych do szpitala. Po tym zdarzeniu na czas remontu szlak został zamknięty na ponad miesiąc. Dochodzimy do najtrudniejszego, często bagatelizowanego odcinka góry. Szlak wiedzie po stromym zboczu przy krawędzi urwiska. Do asekuracji mamy łańcuch, a w płycie skalnej zostały wykute prowizoryczne stopnie. Po krótkiej wspinaczce jesteśmy na szczycie. Znajduje się tutaj 17,5-metrowy krzyż, z czego 2,5 metra jest wkopane w skałę. Rozpiętość ramienia to 5,5 metra, a cała konstrukcja waży prawie 2 tony. Budowlę ukończono 19 sierpnia 1901 roku. Do dzisiaj w rocznicę tego wydarzenia odbywają się tam pielgrzymki. Ze szczytu widać całe Zakopane, z drugiej strony mamy widok na Czerwone Wierchy, Kasprowy Wierch, w jego tle Rysy, Świnice czy szczyty szlaku Orlej Perci. Szlak na szczyt jest jednokierunkowy, więc obchodzimy krzyż i schodzimy również niełatwym, ubezpieczonym łańcuchami szlakiem po dość stromym zboczu. Po zejściu na przełęcz znowu spotykamy sympatyczną rodzinę kozic i przemieszczamy się w dół na przełęcz kondracką. Tam robimy przerwę na śniadanie i ruszamy żółtym szlakiem z powrotem do Doliny Małej Łąki.
Schodzimy po dość nieprzyjemnym szlaku. Na dużym jego odcinku leżą luźne kamienie, które zmuszają do ciągłej uwagi podczas schodzenia, ponieważ łatwo się na nich pośliznąć. Wychodzenie tym szlakiem, a szedłem już 2 razy, jest znacznie łatwiejsze, dlatego lepiej tę wycieczkę zrobić w przeciwnym kierunku niż my. Po około 30 minutach schodzenia dochodzimy na dno doliny i od tego momentu już niemal po płaskim ponownie dochodzimy do polany. Chwila odpoczynku i kierujemy się z powrotem na parking. Trasa niedługa, kończymy wcześnie, bo przed 11. W ten dzień, zgodnie z prognozą pogody, miało padać przed południem i faktycznie po 12 pojawił się deszcz. Po powrocie do Zakopanego całe góry były już zaniesione chmurami, nawet Giewontu nie było widać. Cała trasa zajęła nam około 5,5 godziny i przeszliśmy ponad 12 km. Dziękujemy wszystkim naszym obecnym patronom za wspieranie naszego kanału.